gadka szmatka i jak ktoś jest bardzo delikatny, że tak powiem, w temacie, to może się obrazić i może być nieprzyjemnie po prostu. Witam Państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam z Ochoty w Warszawie w drodze na lotnisko Chopina, czyli Okęcie, również w Warszawie. Moi drodzy, zaczynamy nową serię nowych odcinków z nowej części świata, z części świata geograficznej i nie tylko, w której jeszcze mnie nie było. Dzisiaj dowiecie się, gdzie lecimy, dzisiaj dowiecie się, dlaczego lecimy właśnie tam i rozwieję Wasze wątpliwości dotyczące kierunku. Więc dzisiejszy odcinek będzie przepełniony wieloma informacjami. Będzie trwał jakieś, w sumie strzelam, około 15 godzin, zanim dotrzemy do punktu docelowego. Zatem trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej pocztą sandałową tak zwaną na kierowniczym kanale Jak to daleko. Miło Was słyszeć, miło Was widzieć. Mam nadzieję, że jesteście też zdrowi. Aktualizacja mojego zdrowia, powiedziałbym takie 90% po ostatnich przeżyciach, perturbacjach, które znacie z Tunezji i z Algierii. Zostańcie ze mną, ruszamy. 4 rano. Ja idę na SKM-kę. Ochota, nie wiem czy poznajecie. Może ktoś z Was tutaj mieszka. Więc tak, stąd zaczynam kręcić, moi drodzy. No i tak, w Polsce no jest zimno, chłodno. Z kolei tam, gdzie lecimy, jest ciepło, ale w nocy może też przygwiździć, że tak powiem. Ale najciekawsze co, a może najgorsze z drugiej strony, to fakt, że tam, gdzie lecimy, jest aktualnie Ramadan. A Ramadan, moi drodzy, to nic innego jak jedno z najważniejszych świąt, a mianowicie post w islamie. Czyli już możecie wywnioskować, że będzie to kraj muzułmański. Aha, kierowniku. Warszawa, Rakowiec. Niektórzy z Was byli, a niektórzy jeszcze kiedyś będą. No, harnaś. Ktoś już załadował z rana, jak to się mówi, tak zwaną bombę niewitaminową. Dajcie koniecznie znać, jak kamera sobie daje radę, ogólnie na odcinkach, jaki jest Wasz odbiór obrazu i dźwięku. Jestem ciekaw. Mieliśmy już okazję z nową kamerą powędrować przez Algierię, Tunezję i mamy teraz kolejną możliwość. Ziomek sobie Kimandero tam przyładował. Też bym sobie przyładował Kimandero, ale zjadłem tak dużo dzisiaj naleśniki. W ogóle makaron w sosie teriyaki z tofu. W ogóle naprawdę bardzo dużo zjadłem dzisiaj z rana, jak nigdy. Czuję się ociążały, ale wiem, że będę lecieć. W sumie cały lot będzie miał 12 godzin. 12 godzin. Co tutaj ktoś sobie ten spożył jakiś kuflowy, 7% mocny. Ale o co chodzi, że ludzie zostawiają te puchole i nie wyrzucają do kosza? Toż kosz jest tutaj dosłownie obok. Gdzie kultura? Ja nie rozumiem. Chyba trzeba tutaj wprowadzić tak zwaną osiedlową edukację na web, tak zwaną. 12 godzin. Później lądujemy praktycznie na pustkowiu. No prawie na pustkowiu, bo tam jest miasto. Więc taka sytuacja. Powiem Wam, że świat tak się zmienił, podróżowanie tak się zmieniło, oczywiście na lepsze, bo jestem tutaj na Rakowcu, Warszawa-Rakowiec, a dosłownie za pół doby będę w ogóle w innej strefie czasowej, w innej strefie geograficznej, w innej strefie klimatycznej, drastycznie klimatycznej, bo różnica względem temperatury będzie wahała się nawet 20 stopni. Sztuka nowoczesna. Tutaj. No. Teraz to wszystko ma sens.
Padajcie, Mordula leży na ławce i leje. Czujecie temat? Kurde, co to w ogóle za ten? Jak tak można? Jak wiecie już tak dużo odnośnie nowego kierunku, to zatrzymajcie ten odcinek, pójdźcie do sekcji komentarzy i napiszcie, gdzie lecimy. Ciekaw jestem, czy komuś uda się odgadnąć kierunek. Ale powiedzcie, moi drodzy, na to. Zobaczcie, jaki smukły plecak. Komputer, namiot, śpiwór, materac do spania, baterie, kable, ubrania, jedzenie, klapki. Jejku, dużo tam jest rzeczy. Zobaczcie, 12 lat podróżowania. Ktoś by zapytał, kierowniku, co w plecaku? Jak wejdziecie na Patronite'a, to tam za konkretny próg macie całą listę sprzętu zaktualizowaną, którą możecie sobie prześledzić i którą możecie sobie wykorzystać. Na tej liście również są moje sugestie dotyczące niektórych sprzętów, moje odczucia i tyle. Działajcie, jeśli potrzebujecie info, co jest w kierowniczym plecaku. Kolejeczka. Tu, tam. To jest naród, który czeka na sprawdzenie bagaży. Wszystko bez problemu. Za to lubię lotnisko Chopina. Nigdy nie było tutaj przypału. Rzutem na taśmę, przedostatni, wleciałem do bramki odprawowej, ale bez problemu jesteśmy, szanowni państwo. Miejsce 30A. Dla niemowląt należy napełnić jeszcze przed opuszczeniem samolotu. And for further information, you will find the safety instruction card in the seat. Szanowni Państwo, witamy na lotnisku w Madrycie, gdzie jest godzina 9:25 czasu lokalnego. Bardzo prosimy o pozostanie na miejscach ze zapiętymi pasami i nie wyjmowanie bagaży, dopóki nie zgaśnie sygnalizacja zapięcia pasów. Jesteśmy, szanowni państwo. Kolejny krok. Przylecieliśmy do Madrytu z prostej przyczyny. Jest to punkt przystankowy do, moi drodzy, kolejnej finalnej destynacji. Ale jeszcze chwilka, zaraz wam wszystko opowiem. Sytuacja jest taka, że lecimy, szanowni widzowie, stali i nowi, na Saharę Zachodnią. Do miejsca, w którym geograficznie nie byliśmy. Do kraju, w sumie kraj to Maroko, ale jest taka historia. Kiedyś zadzwoniłem, pamiętam, chciałem pojechać na Saharę Zachodnią autostopem. Zadzwoniłem do ambasady Maroka i pytam: dzień dobry, chciałbym pojechać na Saharę Zachodnią. Czy jest tam wymagana wiza? No i gość do mnie mówi: pan chyba oszalał, pan chyba zgłupiał, przecież to jest Maroko. No jak wiemy, Sahara Zachodnia chce być suwerenna.
chce być niezależna od Maroka ze względu na to, że jest tam bardzo dużo zasobów naturalnych. No i rzecz jasna jest to temat sporu w tej części świata. No więc nasz punkt docelowy to Sahara Zachodnia. Ktoś z dociekliwych może zapytać: kierowniku, ale dlaczego akurat Sahara Zachodnia? Dlaczego nie inny kontynent? O co chodzi? Przecież była Algieria, była Tunezja, można by było coś zmienić. Ja wam powiem tak, są 3 powody, dla których jesteśmy w Afryce kolejny raz, że tak powiem, nabijamy dni afrykańskie. Pierwszy powód jest taki, że jeżeli zaczynam jakiś projekt, bo projekt Algieria-Tunezja nie został skończony i nie lubię takich momentów, w których zakładam sobie coś, a niestety nie udaje się to. Zatem jest to argument do tego, żeby zakończyć zaczęty wcześniej projekt. Druga kwestia jest taka, że nigdy wcześniej nie byłem, szanowni, w rejonie Maroka nazywanym Saharą Zachodnią. To jest drugi powód. No i trzeci powód, moi drodzy, jest banalnie prosty. Kto jest na kanale dłużej, ten wie, że Afrykę Zachodnią praktycznie mamy odwiedzoną w dużej części. Ten projekt ma na celu zakończenie już wizyty w Afryce Zachodniej i domknięcie już tejże części świata. Ciekawe jest to, żeby przejść do swojej bramki, a będę iść 17 minut z Sandała. Stara szkoła mówi, że jak idziesz na Bezsłowej, to trzeba się psiknąć. Hola amigo. Hello. I'll show you the latest from Givenchy. It came out this week actually. Wow, it's nice. Yeah. I will check how it's work on my skin. But this is not the same. It's This is different. the other one. But Okay. if you wanna put it No. directly, it's okay. Yeah. Yeah, sure. Cool. So I will be like a rich guy. Thank you. Welcome. Thank you so much, bro. Have a nice day. No jak się psikniesz, mordo, no to jesteś bogaczem, no. Ziomek do mnie mówi, że mogę się bezpośrednio psiknąć. Od razu patrzy na mnie i od razu wie, o co chodzi. Patrzcie, ile narodu. Wszyscy latają. Biedy nie ma. Żyjemy w Polsce, w kraju zamożnym. Kraj zamożny, tak jest, moi drodzy. My tutaj tequila, proszę bardzo, 95 dolców, ale to jakaś lepsza. Tutaj mamy chyba, co tutaj mamy? Johnny Walker, to chyba jest ten, ja nie pijący, to jest whisky chyba. Jest do wyboru, do koloru. Od alkoholu w głowie się kręci i plecach się ciężko nosi. Kurde ty, siwy włos, 1, 2 widzę, no może 3. Dobra, nie ma biedy. Tego to jeszcze nie grali. Plecaki z wyświetlaczami. Ale komedia, ty. Co ty myślicie? Jakaś abstrakcja. Po co na plecach nosić wyświetlacz? W sumie, jakbym taki dowalił wyświetlacz, to bym miał reklamę kanału Jak to daleko. Nie trzeba by było poczty sandałowej robić. Obadajcie na to. Co to w ogóle? Jakieś piksele. Ciekawa opcja. Takie rzeczy szanuję. Można się napić kulturalnie. Pod warunkiem, że działa. Tutaj nie działa. Moi drodzy, wy też się nie martwcie się historią i przebojami Sahary Zachodniej, bo ja wam przybliżę to, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Jednak zrobię to, jak już tam będę na miejscu. Nie będę wam robić takiego szerszego zarysu, będąc jeszcze w Madrycie, bo to trochę mija się z celem. Zrobimy to na miejscu. Z takich dobrych jeszcze wiadomości to fakt, że dostałem zaproszenie od takiego ziomka lokalnego, który tam mieszka. Od ziomka. No więc zobaczymy, czy się uda nagrać ten nocleg, bo to nie jest takie, wiecie, hop-siup. No zobaczymy, może będziemy spać u lokalsa. To by było fajne. Zatęskniłem za tym. Przyznam szczerze, że robienie filmów wywarło na mnie większą izolację od lokalnych
niż dotychczas. Ktoś zapyta dlaczego? Prosta sprawa, bo jak robisz filmy i publikujesz te filmy dość regularnie i w dość krótkich odstępach czasu, czyli 2-3 dni, a czasami nawet codziennie, to musisz mieć przestrzeń na to, żeby te filmy po prostu zmontować na spokojnie, a jak jesteś w gościnie, no to przecież nie będziesz siedzieć na fotelu i montować filmu, prawda? Więc no to niestety trzeba znaleźć balans w tym wszystkim i tak to się w rzeczywistości ma w praktyce, jak robisz filmy w podróży. Hala odpraw. Zobaczcie, jaka ogromna. Naprawdę tutaj w Madrycie jest ogrom ludzi, a tutaj mamy Boeinga chińskiego. Zobaczcie, no z Madrytu można prawdopodobnie polecieć sobie bezpośrednio gdzieś do Chin. Może Pekin. Strzelam teraz, nie jestem pewien. Nie sprawdzałem tego. Ale jest to hub przesiadkowy ewidentnie w Europie. Ale zobaczcie na tą pogodę. Jakaś tragedia. 9-10 stopni na zegarze temperaturowym, w sensie na termometrze, a tutaj taka pogoda. No zobaczcie. Hiszpania, Madryt. No lipa. Nic to lepszego niż w Polsce na Podlasiu. W Polsce na Podlasiu to przynajmniej sucho. Klimat taki suchy, więc tego deszczu aż tak dużo nie ma. A tutaj lipa. No dobra, no. Lot. Ty, to chyba priorytetowe, ja nie mam. Kierowniku, kombinujemy. Nas jeszcze wyrzucą. No dobra, zbieramy się do Dakli. Ciekawe jest to, że bilet tym samolotem na Saharę Zachodnią do Dakli kosztował mnie, uwaga, proszę zapiąć sandały na rzepki, bo kosztował mnie 60 zł. 2000 km, ponad 2000. Kosmicznie niska cena, kosmicznie niska, naprawdę. Ogólnie za te wszystkie loty wyszło mi jakieś 550 zł. Przedostanie się z Warszawy, moi drodzy, do Dakli na Saharze Zachodniej. Zobaczcie sobie na mapę. Ale rozgardiasz. Jaki chaos. Wybucha. Rzućcie okiem jeszcze, jaka pogoda paskudna. Naprawdę jest tragicznie. Mieszanka studencka zawsze wspaniały pomysł na podróż i mieć w plecaku. Polecam. Musicie zobaczyć tutaj to, co tutaj widzicie. Pustynia, Sahara. Tutaj laguna. A my będziemy tutaj na takim skrawku, że tak powiem, na takim atolu w sumie. Będziemy lądować, bo tutaj znajduje się Dakla i lotnisko. O, tutaj będzie lepiej widać. Widzicie? To jest taki język jakby. A to jest kraj dla kitesurferów i przeróżnych innych sportów, w których woda i wiatr ze sobą się łączą. Pam, param, pam, pam, pam. Witamy na lotnisku Dakla, które znajduje się pośrodku niczego. Dosłownie. Słońce. Trochę turystów jest, tych co przylatują i tych co wylatują, wbrew pozorom. Taka przybitka z toalety, bo już się odprawiłem, mam pieczątkę, mam wszystko. Pokażę wam jakie kibelki.
Papier, nie woda. Nie dziura w ziemi. Nie na Małysza. Dlaczego? Ze względu na to, że to jest po prostu lotnisko międzynarodowe, więc idą z duchem czasu, no muszą, nie? Proszę Państwa, proszę właśnie zobaczyć, jaki spokój, jaka cisza, jak elegancko. O kurczę, to jest, wiecie, to jest inne Maroko. Mnie osobiście, jeśli ktoś by zapytał, ja też prawie machnąłem ten fikołka tutaj przy tej odprawie, no bo gość mnie pyta, ile razy byłeś w Maroku? Ja mówię, no z 4-5, ale na Saharze Zachodniej to pierwszy raz. A on mówi, toż to Maroko. No ja dopiero przypomniałem sobie, że nie tędy, kierowniku, droga. To, że dla ciebie Sahara Zachodnia i dla kilku innych milionów ludzi to niezależna jednostka państwowa, która walczy o swoje prawa, co poruszymy jeszcze, to nie znaczy, że tutaj ci oficerowie, którzy pracują z ręki Maroka, bo Maroko ma 80% kontroli nad terytorium Sahary Zachodniej. Jest tutaj cała masa ciekawych tematów, o których wam jeszcze opowiem w tej serii, więc warto być. Idziemy z buta, bo pieniędzy nie mam jeszcze, ale siemanko, ale chcę wypłacić, to moi koledzy tam tutaj na motorku, o, zobaczcie, chcę wypłacić i czuć się swobodnie, tylko gdzie to wypłacić? Myślę sobie tak, pójdę, zapytam tego ziomka, pogadać, ale patrzę, czarina leży. Tak się odzwyczaiłem, bo w Algierii, w Tunezji nie było. Leży, normalnie leży, no i ten, ale dobra. Po arabsku, po berberyjsku, nie pamiętam jak się ten język nazywa, Tamazi, może ktoś mnie poprawić. No i rzecz jasna po angielsku. Kurde, nagrywacie? Powiem wam, że tak słońce pali. Dobrze, że pali. Dupa biała u mnie. Powiem wam, że tak samopoczucie spada, kiedy nie ma słońca. Tak spada niesamowicie mocno, że to jest po prostu niewybaczalne. O, zobaczcie, jakie mam białe nogi. Przecież w zimę u kierownika takie nogi niewybaczalne. Tak nie powinno być i tak nie będzie, moi drodzy. Już ja o to się postaram. No i dobrze. I później będziemy jechać, rzecz jasna, jak sobie nie ma co tutaj ukrywać w dół, no to tylko będzie cieplej. No i o to chodzi. A nie jakaś tam deszczowa, pochmurna pogoda. Kierowniku, nareszcie słońce. To jest życie. Słońce to jest życie, kochani. Słońce to jest pokarm dla naszego ciała i dla naszego mózgu. Może ja bym stopa złapał? Zobaczcie. Ten budynek wygląda niepozornie, a już ogólnie rzecz biorąc, może to być jakaś rządowa kanciapa. I w takich miejscach w Afryce, jak wyciągasz kamerę, no to ryzykujesz. Ale zwróćcie uwagę, jak się buduje tutaj turystyka na pustyni. Zobaczcie w ogóle, gdzie jest Dakla. To jest naprawdę, to jest niesamowite, jak mocno nawet w takim miejscu jak to turystyka jest w stanie napędzić całą ekonomię. No i rzecz jasna, zielona gwiazda pięcioramienna na czerwonym tle, czyli znak Maroka. Ciekawe, moi drodzy, jestem podekscytowany, że tu jestem. Główna droga dwupasmowa w jedną, dwupasmowa w drugą. A co, jak już robili, to nie cackali się, że na jeden pasek, tylko na dwa machnęli. Ty, tutaj patrz, poszedł dzik, jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być. Że na pasach chcą cię potrącić, w sensie mają cię głęboko w sandale. To lubię, bo tutaj to musisz ty mieć oczy szeroko dookoła głowy, a nie, że na pasach i wielka święta krowa, jak w Indiach. No nie, tu inaczej. Z punktu widzenia analogii autostopowej, łapanie w mieście działa. Więc będziemy za chwilkę łapać stopa, tylko niech coś się napatoczy. Proszę bardzo. 2 km nie będę leciał z buta, po prostu sobie złapię stopa i podjadę. Ty, nie mogę taksówki zatrzymać, bo nie mam czym zapłacić. Więc trzeba złapać stopa.
kumpel. Podjechali. Opa. Z koleżką podjechałem. Okazało się, że mieszka przy meczecie, a mój kolega, do którego idę dzisiaj w gościnę, też mieszka przy meczecie. No, czyli piękny zbieg okoliczności, cudowny zbieg okoliczności, ale już wam powiem, że mi się tutaj podoba, ale będzie ciężko. Będzie ciężko pod względem takim mentalnym, bo tak, jedni utożsamiają się jako Sahara Zachodnia, a inni utożsamiają się jako Maroko. No i wiecie, gadka szmatka, i jak ktoś jest bardzo delikatny, że tak powiem, w temacie, to może się obrazić i może być nieprzyjemnie po prostu. Więc trzeba zważać na słowa i nie oceniać. W życiu ogólnie nie oceniajmy, bo ten, co ocenia, to dlaczego może oceniać? W sensie nie nam oceniać, my tutaj nie mieszkamy. Możemy tylko sobie, wiecie, pokminić co i jak. Idziemy do mojego ziomka. Jak ja teraz mam tego ziomka namierzyć? On mieszka tutaj w tym bloku, naprzeciwko apteki. Ale nie mam telefonu, w sensie nie mam internetu. To będzie ciekawe. To wyższy poziom tak zwanej telepatii teraz trzeba załączyć. Do koleżanki tutaj poszedłem, w sklepie pracuję. Zadzwoniła. Mój koleżka Mohamed już wie, że ja tutaj jestem. Tradycyjny dzbanuszek do picia herbaty, proszę. I oczywiście nie jedna szklaneczka, tylko takie 2, 3, minimum 3, zobaczcie tutaj. Taki zestawik. Tutaj nieco inny, ale już 2, 4, 6. Ogólnie rodziny tutaj duże. Proszę bardzo, czekolady. Wszystko jest, ale to jest importowane. Zobaczcie, jaki piękny czajniczek kolejny. To jest rytuał picia herbaty. To jest też dość ciekawe, bo aktualnie mamy Ramadan, ale to jeszcze poruszymy ten temat. To jest podczas modlenia się. Wyliczasz, ile razy odpowiedziałeś konkretną frazę. Ciekawe. Tutaj co mamy? Jakiś... Co to może być? Smalec. Ale do czego jest ten smalczyk, to nie wiem. Wołowy. No, tutaj mamy propolis, pyłki pszczele różne i miody naturalne. Herbaty. Ale pani dobrze wyposażona. Zobaczcie, jak dobrze wyposażony sklep. To jest kadzidło. To pachnie. Olejki eteryczne, daktyle. Niesamowite, jak dobrze wyposażony. Proszę zobaczyć. A tutaj perfumy arabskie. Kurczę, jakie nie takie drogie. Trzeba przez 3 podzielić i wychodzi wam takie buteleczki fajne. Ładne. Moi drodzy, salam alaikum Mohammed. Alaikum salam. This is my friend in Dakhla, and guys, in the next video I will show you the city and what my friend, what he is doing. So stay in touch and see you in the next video. Thank you so much for the invitation. Yeah, welcome, bro. I'm really happy to be here and to visit the local person. And It's with a pleasure. I hope you're going to enjoy your day here with us. And this is it. You are welcome, bro. Shukran, shukran, shukran. Trzymajcie się, moi drodzy, pamiętajcie o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka. Dalej odkrywamy Dakhla, odkrywamy Saharę Zachodnią. Idziemy na kwaterkę do Mohameda. Tak jest. Ale wysoko mieszka, już mi ciężko. Dobra, rozłączamy się. Numer 6. Tam, taram, tam.